Za młodu sporo ogrywałem różnorakie strategie i na pewnym etapie w moje łapy trafiła gra Majesty 2. Ciepło ją wspominam, ale zdążyłem zapomnieć o tym tytule, a przez lata nie znalazłem nic, co by było podobne do tej gry. I tak nagle zauważyłem bodajże dwie zapowiedzi gier, które wprost mówiły, że są duchowymi następcami Majesty, więc dodałem je do listy życzeń i jedną z nich skończyłem. Na początku nie byłem przekonany, ale wraz z update'ami wciągnąłem się i niezwykle przyjemnie mi się w to grało. Pora więc, bym opowiedział wam o Lesaria, Fantasy Kingdom Sim. A zatem witajcie we wrażeniach z... Gdy byłem młodszy, mój brat mocno wychował mnie na strategiach, a zwłaszcza na RTS-ach, więc gdy ujrzałem ten tytuł, wiedziałem, że muszę go ograć. Same zapowiedzi wyglądały ciekawie, choć obawiałem się, że treść, którą oferuje, będzie dość skromna. Na początek jednak opowiedzmy sobie, co tu możemy robić. Przede wszystkim opowieść czy też tryb fabularny. Jesteśmy młodym księciem, który musi stopniowo wchodzić w życie i obowiązki jako syn króla i zająć się ważnymi sprawami. Okazuje się, że na królestwo czyha jakieś zło, które zagraża koronie oraz ludności, więc jako książę musimy je powstrzymać. Sama fabuła brzmi jak typowa opowieść, więc nie jest to najmocniejsza strona gry, ale to, co daje dodatkowy smaczek, to humor. Zdarzają się tu momentami dialogi dość humorystyczne, choć czasami gra stara się, by brzmiało to dramatycznie i poważnie. Wydaje mi się jednak, że mało kto bierze to całkiem na serio, a przynajmniej ja nie potrafiłem tak tego odbierać. Mamy do dyspozycji różnorakie budynki, które możemy stawiać, od budowli do zbierania surowców, jak chata drwala czy kopalnia, przez budynki użytkowe jak sklep czy karczma, po te najważniejsze, czyli miejsca, gdzie rekrutujemy bohaterów. Przechodzimy zatem do najważniejszej rzeczy w tej grze. W przeciwieństwie do RTS-ów typu Warcraft, Kozacy czy Twierdza, nie zbudujemy tu ogromnych armii, które za pomocą jednego kliknięcia wyślemy na wroga. Tutaj tak to nie działa. Mamy tu najemników i bohaterów, których by zachęcić do zrobienia czegoś dla nas, musimy skusić pieniędzmi. Bez jakiejkolwiek naszej ingerencji bohaterowie sami lub w drużynie, jeśli ją utworzymy, spacerują sobie, walczą, zdobywają doświadczenie i piją. Możemy im jednak dawać konkretne zlecenia, jak eksploracja danego terenu, zabicie wybranej bestii czy obrona budynku. Oczywiście musimy za to zaoferować odpowiednią ilość złota, a należy nadmienić, że im wyższy poziom bohatera, tym staje się on bardziej wybredny co do zleceń oraz nagrody. Za pieniądze mogą kupować różnorakie rzeczy w sklepach, takie jak broń, zbroje, szaty, mikstury czy biżuteria. Z kolei za zdobyte doświadczenie mogą uczyć się nowych umiejętności. My zyskujemy możliwość udostępniania im tych zdolności w budynkach po tym, jak ulepszymy je na wyższy poziom. Warto też nadmienić, że gdy zlecimy misję zabójstwa zbyt trudnego przeciwnika, to nasi bohaterowie zwyczajnie będą od niego uciekać i za cholerę się tego nie podejmą. Miejcie to więc na uwadze, jeśli chcielibyście pierwszopoziomowych herosów wysłać na smoka. Kwestię samych bohaterów mamy omówioną. Budowanie miasta zaś jest dość proste, ale ma jedną rzecz, która trochę mnie zniesmaczyła, czy też po prostu mi się nie spodobała. Ograniczone miejsce. Mamy konkretny obszar, gdzie możemy budować i jest to dla mnie troszkę irytujące, bo na pewnym etapie brakuje miejsca, by postawić dodatkowe chaty drwala czy więcej budynków dla najemników, a same mapy nie są według mnie zbyt duże. Trochę tych typów budynków jednak mamy, więc nie będziemy się tu nudzić, zwłaszcza, że prócz standardowych jednostek jak na przykład wojownik, łotrzyk czy łuczniczka, będziemy mieli do dyspozycji nietypowe ścieżki najemników, światło, mrok czy ścieżkę neutralną. Dla przykładu najemnicy światła to chociażby paladyni, domena mroku to sukuby, a neutralni to driady, także jest w czym wybierać. Prócz kampanii mamy też swobodną rozgrywkę, gdzie możemy mierzyć się z SI i próbować zniszczyć jej miasta oraz zabić wrogich najemników. Spróbowałem tego w sumie raz czy dwa i przyznam, że momentami przeciwnicy stanowili wyzwanie, bo jak zbierze się ich za dużo, to robi się z tego solidne pole walki. Gra nie posiada trybu multiplayer, więc jeśli ktoś pomyślał, że fajnie byłoby zmierzyć się ze znajomymi, to niestety muszę go rozczarować. Nie da się. Czy będzie taka możliwość w przyszłości? Tego niestety nie wiem, ale byłoby to ciekawe urozmaicenie, o ile dodaliby większe mapy, bo te obecnie naprawdę są według mnie dość malutkie.
A co do samych map oraz swobodnej rozgrywki, to na ten moment dostępne są zaledwie dwie mapy. Jedna mała i jedna duża, więc można się dość szybko tą grą znudzić, chyba że w przyszłości dodadzą nowe lokacje lub udostępnią warsztat Steam, aby gracze mogli tworzyć własne. Ogólnie cała gra naprawdę mi się podobała i wręcz chłonąłem kampanię, bo szalenie przyjemnie mi się w to grało. Czasem pojawiał się nawet stres, bo bywały misje na czas. Z jednej strony ich nienawidzę, ale z drugiej czułem lekką adrenalinkę i ogromną radość, jak mi się w końcu udało. Jednakże sama gra nie jest pozbawiona wad. Oj nie! Po pierwsze, w polskiej wersji językowej zdarzały się błędy lub brak polskich znaków, jak chociażby w menu. Po drugie, wspomniany brak większej ilości map, przez co swobodna rozgrywka starcza na bardzo krótko. Po trzecie, powtarzalna muzyka. Nie jestem pewien, ile jest tam utworów, ale bodajże zaledwie 2 lub 3, więc na pewnym etapie można dostać świra od słuchania w kółko tego samego. Innych błędów raczej nie uświadczyłem, a bynajmniej sobie takich nie przypominam. Wyrzucenie z gry również nie miało miejsca. Mam niestety obawy, że ten tytuł jest grą na raz, czyli raz ją przejdę i już do niej nie wrócę. O ile sama kampania była bardzo przyjemna, tak brak dodatkowych opcji jak nowe mapy do swobodnej rozgrywki, brak warsztatu Steam czy trybu multiplayer może sprawić, że gra ta bardzo szybko się znudzi. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie było dobrze, nie napotkałem większych błędów ani crashy. Zgrzytały jedynie kwestie języka polskiego, więc nad tym przydałoby się posiedzieć. Audio muzycznie jest powtarzalne i nudne jak cholera, zaś na plus zasługują dźwięki czy aktorzy głosowi, a już w szczególności nasz doradca. Ma naprawdę przyjemny głos. Gameplay jest przyjemny i niezbyt trudny, choć zdarzają się wymagający przeciwnicy. Potrafi wciągnąć, bo kampania naprawdę mnie pochłonęła. Grafika jest bajkowa czy wręcz baśniowa i przyznam, że bardzo mi się podobała. Jest prosta, ale dobrze oddaje klimat gry. Całość oceniłbym jako tytuł po prostu dobry. Nie jest zły, ale nie jest też wybitny. Tak jak wspominałem, to produkcja raczej na raz i wątpię bym do niej powrócił, bo zwyczajnie nie oferuje nic więcej, nic nadzwyczajnego. Gdyby autorzy rozbudowali to o dodatkowe mapy, może nowe tryby, multiplayer i tym podobne, to być może bym tu wrócił, ale póki co po zakończeniu kampanii raczej nie mam tu czego szukać. Mimo wszystko wam ją polecam, zwłaszcza, że nie jest jakaś droga. Kto wie, być może wciągniecie się w to królestwo, które musi uratować pewien książę oraz jego lokalni najemnicy. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.